Witam Was w odcinku z nowej już kamerki GoPro Hero 10. Jaram się naprawdę niesamowicie, bo wiem jakie możliwości ona oferuje. Ogólnie to się zawracam teraz, bo jechałem tędy i pełno błota jest. Jadę asfaltem, później odbija blask lekko, tam gdzie nie ma gliny. Ogólnie to chciałem powiedzieć jeszcze, musiałem trochę poustawiać, naprawdę teraz nie jest jakoś super dobry, to widać trochę mojej kierownicy. Może zmienię w ogóle te uchwyty, bo dałem ostatnio najdłuższe do GoPro Hero 5 i się nie podobało. Ale ta kamera zupełnie inaczej nagrywa. Ogólnie to teraz ustawiłem sobie tryb Super View, ale nie przepadam za nim, bo ogólnie zawsze jak patrzę, jak ktoś nagrywa w Super View, to mi się nie podoba to, że strasznie się tak rozmywa tu na boki podłoże i góra i to sprawia taki efekt straszny, że tak dziwnie się to ogląda po prostu. Nie wiem, bynajmniej ostatnio jak oglądałem film, jak nagrywałem z 8, tak miałem, że ten Super View mi się nie podobał. A teraz postaram się ustawić zaraz White znowu. Teraz fajnie, bo widzicie całą moją kierownicę i w ogóle. A tam nie. Zobaczcie tylko, jak jest pięknie tutaj. Mgła tak fajnie się unosi. O, to jest super. Ekstra jest tam koła. Prawda. Jeżeli ta ścieżka ma tak cała wyglądać, to ja pierniczę. W takich momentach żałuję, że nie widziałem enduro. W sumie to bardziej trail. Ale enduro. Pełne zawieszenie. Oj. Zobaczcie, o kurde, jak ślisko. Ja pierniczę. Przemęczę się i będzie git. Pojadę sobie powoli. Będzie chyba najwolniejszy objazd tej ścieżki w moim wykonaniu. Podczas moich zmagań z tą zluzowaciałą ścieżką mogę wam opowiedzieć, dlaczego tak spanikowałem a propos Rometa w poprzednim odcinku. Ogólnie myślałem, że dźwięki dobiegają gdzieś stąd, że to są stery i w ogóle, ale jak sprawdzałem w domu kilkukrotnie,
to się okazało, że tutaj ta linka, nie wiem czy widzicie teraz, ta na maksa w lewo tutaj, co wystaje, to po prostu po ramię stuka i niesie się taki dźwięk w okolice właśnie steru, no że akurat tak wyszło, że się przestraszyłem, no. Na serwis i tak za niedługo idzie na przegląd, bo już mam dużo nim przejechane, już prawie 200 km, więc przydałoby się, nie powiem. Jednak teraz, jak jadę po tych dziurach i poruszałem tym kablem, to słyszę, że to jednak nie jest kabel, to jest coś innego. A pierniczek ładnie, ale nie zgadniecie. Włączyłem nagrywanie specjalnie po to na koniec i pewnie wstawię to na początek odcinka, że dźwięki nie dobywały z roweru, nie wydobywały się z roweru, tylko z kasku. Także mój błąd, że mi tutaj nad głową coś skwierczy. Ja myślałem, że serio z rowera się wydobywa, a to jednak nie z rowera się wydobywa. I tak sobie pomyślałem, że może tędy jechał mój kumpel, bo jest strasznie gruba opona tutaj na tym, na śniegu. Ale to wczoraj na pewno, albo wczoraj. Nawet wysyłał story, że gdzieś jedzie. Więc myślę, że to jego ślady są. Bo on ma takie grube. Jak się wjedzie w ten ślad tutaj, to się traci kompletnie panowanie nad rowerem. Proszę, żeby to się nagrało, proszę. Aż muszę sprawdzić. Ale bym wybombił. Wow. No i się nie nagrało. Kurde, szkoda. Odbiłem się jakby od tego śladu tutaj. I tył stracił mi w ogóle kompletnie trakcję i miałem drifta z tyłu. I leciałem prosto na drzewo. Nie wiem jak ja wyrobiłem. O matka, dobra. Już nie będę więcej przyspieszał. Pojedziemy sobie spokojnie, tak jak jechałem cały czas. A co do nagrywek nową kamerką, to widziałem, że całkiem nieźle się sprawdza na podglądzie. Bynajmniej na tym małym ekraniku nie było widać żadnych wstrząsów. Boost sobie radzi całkiem nieźle. O, właśnie o tym mówiłem, że jak już się w to wiedzie, to wyjechać ciężko. Boost radzi sobie całkiem nieźle, w sensie no, na booście akurat nie jeżdżę, bo to strasznie by ucinało ten widok. Byście mieli przybliżone tutaj, w ogóle chyba kierownicy byście nie widzieli. Jeżdżę teraz na stabilizacji chyba high albo medium, coś takiego. No, bynajmniej będę to zmieniał cały czas wszystko. Na pewno po dzisiejszym odcinku będę widział rezultat, czy na pewno coś pozmieniać, czy coś. No i zobaczymy. Ale jakość wideo na pewno będzie o wiele lepsza niż na poprzednim GoPro Hero 5. Jedzie, można jechać. Ogólnie to prawie znowu się wymąbiłem przed zaczęciem tego nagrywania. Tam wcześniej. Bo było znowu dużo śladów zamarzniętych. Śnieg jest fajny, ale nie taki. Wczoraj trochę padało i to zamarzło przez noc, więc więcej tutaj lodu niż śniegu. A z pozoru widać więcej śniegu, więc tylko taki efekt. Ale ogólnie najgorzej się po tym nie jedzie, daje radę, nie ma rudzę. A tutaj wjechałem zupełnie już w jakąś inną strefę klimatyczną. Bo zobaczcie, na ścieżce w ogóle teraz nie ma praktycznie tego lodu. Mogę się troszkę rozpędzić przynajmniej. Chociaż nie wiem, czy to dobry pomysł. Ale on jest taki podchodzący już pod odwilż, więc spoko. Jeżeli dotrwałeś, bądź dotrwałaś do tego momentu w odcinku, chciałbym bardzo prosić Ciebie, abyś zostawił łapkę w górę oraz subskrypcję. Jest to mega dla mnie motywujące do dalszego działania i zawsze sprawia mi uśmiech na twarzy. Pierwszy z tą ścieżkę, tyle śniegu na nie. O, od razu lepiej. I ogólnie, jeżeli doszliśmy już do tego momentu w tym odcinku, to chciałbym Wam wspomnieć, że
większość osób, które obserwują mój kanał, nie są subskrybentami, także zachęcam do subskrypcji oraz dawania łapki w górę. Zawsze to jest mega motywujące dla mnie. I ogólnie nie mówiłem wam, gdzie jedziemy, a jedziemy do miejscówki, w której miałem nagrać swój pierwszy rowerowy film, ale wstyd nie pozwolił mi wstawić go na YouTube'a. Może jakieś urywki się pojawią, jak znajdę, ale zobaczymy. To było lato tamtego roku, nie, 2 lata temu. Wtedy już miałem zaczynać, ale jeszcze jakoś nie mogłem się za to zabrać. A teraz mam nadzieję, że te odcinki będą coraz to lepsze. Myślałem, że na ścieżce rowerowej był najgorszy moment. Nie, tu jest najgorszy moment. Ta woda, którą widzicie, to pod nią jest lód taki, że przednie koło mi ucieka totalnie. Nie da się jechać. O, patrzcie, ale fajnie. No, ogólnie to, o właśnie, o tym mówiłem. Jedziemy po lodzie teraz. Mi się koło kręci w miejscu z tyłu, jak pedałuję. No i dobra, siadam na chwilkę, podprowadzimy go, ale fajnie. Skoro już jesteśmy sobie na spacerku i buduje nam się już taka powoli fajna, mała społeczność, bo niektórym tam już odpowiadałem na komentarze i w ogóle mogłem jakiejś pomocy udzielić, na przykład z kamerką ostatnio. Bardzo pozdrawiam i naprawdę życzę udanego zakupu tej Hero 8. Oby dobrze służyła. To chciałbym prosić was właśnie o to, żebyście pisali mi może jakieś pomysły na filmy w komentarzach, które spróbuję nagrać. O kurde. O właśnie, o tym mówiłem, że tu jest lód na przykład. Ślizga się. Ogólnie pomysłów już kilka mam na przyszłe filmy. Szczególnie na te w lecie. To zobaczycie i na pewno będziecie pozytywnie zaskoczeni. Ale ogólnie chciałbym zacząć na tym kanale pokazywać więcej siebie, mojego takiego lifestyle'u, nie tylko roweru. Przede wszystkim mówiąc więcej siebie, to chodzi o to, żebym więcej pokazywał się przed kamerą, bo ogólnie teraz jestem taki trochę incognito. Pokazywałem wam się tylko kilka razy. Na pewno pokazywałem wam się na wieży w Sławie. Na którymś z vlogów tylko odwróciłem kamerkę i powiedziałem, że zarąbiście, było fajnie. Idę sobie tędy. No i ogólnie mój pierwszy vlog ukryłem, bo trochę cringe'owy był według mnie. Chodziło mi również o to, żebyście zadawali pytania w komentarzach, na które ja bym mógł odpowiadać. I nie tylko w komentarzach, tylko po prostu zrobić może osobny film jako Q&A. Możecie pisać w komentarzu Q&A i wtedy odpowiem wam na filmie, a nie w komentarzu. To było naprawdę spoko. Chociaż nie wiem, czy jeszcze nie jest nas za mało, żeby takie coś robić. Ale z chęcią bym taki film zrealizował. Zobaczcie, jaką drogę już przeszliśmy. Mam nadzieję, że całej drogi tak nie będę musiał iść. Chociaż najwyżej zrobimy sobie spacerek, a fajnie tak pochodzić. Tam jest fajna mgła. I w ogóle po serwisie się okaże, czy nie dolega temu rowerowi coś. Ale jak na razie to spisuje się całkiem nieźle i jestem zadowolony. Bo tak jak mówiłem, na rynku no nie ma lepszego roweru za tę cenę. Nie oszukujmy się. Chyba że ktoś lubi jakieś stalowe rowery. Chyba że ktoś lubi rowery z jakimś innym napędem, które są ciężkie. Albo znaczy no cięższe niż ten Boreas. Albo po prostu bez karbonowego widelca. Bo tak jak mówiłem, ten rower ma wszystko to, czego ja chciałem. Karbonowy widelec, napęd 1/10, wagę mniejszą niż pozostałe gravele, czyli 10,6 bez pedałów. Tam resztę patrzałem, to miały 11, 10,8. Może niewielka różnica, ale zawsze coś. Dla mnie no jest to duża różnica w sumie. Bo ja lubię. Szczególnie, że lubię sobie pojeździć na długie dystanse. Większość z was może zauważyło, że jestem długodystansowcem i tym crossem, którym jeździłem,
o którym muszę zrobić recenzję koniecznie, bo już 4 lata go mam, a nie zrobiłem o nim żadnego filmu. Pojeździłem właśnie na długie wyprawy po 100 ponad kilometrów. Niepokoją mnie te ślady ogólnie. Takie duże. Nie wiem, może ktoś z psem tu był. Dobry maj. No i ogólnie to jeździłem nim długie wyprawy, które były na pewno bardziej męczące niż jakbym jechał na przykład na takim gravelu. Bo takim gravelem to już nie mogę się naprawdę doczekać kręcenia kilometrów. Po to go kupiłem, żeby pojeździć sobie właśnie większe dystanse. Ale uwaliłem rower w tym polu. Więc może w przyszłym roku spełni się moje marzenie i pojadę w końcu na 200 km. Wyjdzie z tego jakiś fajny film. Planuję się spotkać z moim kumplem z Gniezna rowerami. Miałem to zrobić w poprzednim roku, ale na pewno zrobię w przyszłym roku. Dużo postanowień, teraz tylko wystarczy dobry plan i realizacja. Ogólnie plan jest taki: idziemy tu i tam jedziemy do domu. Nigdy tu nie byłem ogólnie w lewo, ale nie chce mi się iść tutaj jak jest lód. Po prostu jakbym jechał, to bym co chwilę się przewracał. 2 razy było blisko, więc wolę zachować jednak tą ostrożność i pojechać normalnie sobie, zmontować odcinek, zobaczyć w ogóle, czy dobre ustawienia mam wybrane w GoPro. Oglądałem dużo filmów, jak ustawić GoPro najlepiej na rower i tak dalej. No, mam nadzieję, że z tą wiedzą ten filmik wyjdzie mi akurat spoko. Oraz rendering wyjdzie spoko, bo od renderingu też większość zależy, jak film będzie wyglądał. I ogólnie to strasznie zdenerwowałem się wychodząc dzisiaj na rower, bo przed wyjściem okazało się, że zamek od plecaka, taki ostatni wiszący od pleców, największy, tam gdzie trzymałem bluzę, mi się zaciął. Nie dość, że mi się zaciął, to jak go otworzyłem, to się okazało, że nawet jak zapnę plecak, to on mi się sam otwiera. W sensie, że ten zamek jakby da się otworzyć, tak rozszerzyć, nie? Więc nie trzyma, ale później stwierdziłem, że przełożę bluzę do innej kieszeni, a tą kieszeń tak zamknę prowizorycznie. I teraz jadę sobie w sumie z takim, powiedzmy, może już odpiętym plecakiem, nie wiem. Mam nadzieję, że nie. Przed chwilą piłem i sprawdzałem właśnie, czy nie jest rozpięty, to tylko jest takie oczko puszczone w jednym miejscu. Więc mam nadzieję, że mi się nie rozepnie, chociaż i tak tam nic nie mam w tej kieszonce, ale to wtedy tak klapie niefajnie ta kieszeń. Mam nadzieję, że dojadę tą ścieżką do tego tam, gdzie się pali. Nie wiem, jak to się nazywa. Profesjonalnie, więc nie chcę głupoty strzelić. Ale fajne małe ptaszki przede mną. Na kamerze pewnie nie widać, ale zaraz pofruną i będzie widać tutaj. Ale mega. Ogólnie to ja tutaj zwolniłem strasznie, bo się boję, bo tutaj jest jeszcze więcej lodu niż wcześniej. I no właśnie w takich miejscach to już wolę zwolnić, jakoś trawą lekko przejechać, się nogą odpychać. O, bo jest masakra. Ale to wydaje świetny dźwięk, jak leci. Łabędź leciał. Bardzo rzadki okaz latającego łabędzia. Zawsze widzisz, jak pływają, a tutaj bum, leci. I finalnie jesteśmy na asfalcie. Wracamy do wioski, z której przyjechaliśmy i jedziemy przez inną wioskę. Mam nadzieję, że tam nie będzie lodu, bo znowu lodem nie chcę jechać. A teraz coś, mrzawka się pojawiła, ale to raczej przez tą mgłę, która teraz jest. Więc mam nadzieję, że będzie i tak dobrze widać na kamerce wszystko. Ja sobie poprawię szelki jeszcze. O, teraz powinniście lepiej widzieć. Chociaż nie wiem też do końca. Miało dzisiaj nie padać,
A zaczęło padać. Miała być mrzawka. Powiedziałem mrzawka. A tutaj deszcz zaczął padać. Ogólnie to chciałbym już zakończyć swój odcinek. Bardzo mi się podobało dzisiaj. Było naprawdę fajnie, chociaż troszkę niebezpiecznie, bo było dużo lodu. Mam nadzieję, że zostawicie łapeczkę w górę i subskrypcję. I co, widzimy się w następnym odcinku. Siemanko.